Cześć, dzisiaj będzie test chłodzenia All-in-One od marki Tikomas. Jest to duże chłodzenie, bo 360 jednocześnie w atrakcyjnej cenie i jak się sprawdzi, zobaczycie dzisiaj. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. I nazwa marki to Tikomas, chłodzenie to LE200, wersja 360, czyli chodzi tutaj o rozmiar chłodnicy, ponieważ mamy te chłodzenia także w mniejszej wersji, gdzie będą też trochę tańsze. Producent deklaruje aż 6-letnie wsparcie gwarancyjne. Mamy też podświetlenie, mamy też kolory na pompce. W tej chwili widzicie na ekranie wszystkie podstawki, do których to chłodzenie można zainstalować. Co ciekawe, w zestawie nie mamy instrukcji obsługi, jest tylko taki kartonik z częściami. I tutaj mamy kod do zeskanowania, żeby sobie wejść w instrukcję. Czyli ta marka ze względów ekologicznych prawdopodobnie nie drukuje tych instrukcji papierowych, tylko daje pudełeczko i możemy instrukcję montażu sobie zobaczyć online. Nie zabrakło wszystkich elementów montażowych, które są w woreczkach. Mamy także adapter z takim wtykiem, który wychodzi z wentylatorów w chłodnicy, czyli mamy tutaj wtyk ARGB, mamy wtyk 4-pinowy zasilający. To jest po prostu taki łącznik, przedłużacz przy okazji. Mamy też backplate, który wygląda jak to wszystkie backplate'y. Wykonany jest z plastiku, natomiast nie musi on być metalowy, ponieważ to jest tylko element wspomagający. Wszystkie elementy do AMD i do Intela, które są jeszcze popakowane. Natomiast to tutaj wygląda ciekawie, to takie fioletowe akcenty w niektórych miejscach, chociażby na tych elementach mocujących. No dość ciekawe wizualnie. No i samo urządzenie wyjmujemy z kartonika już w takiej formie, czyli wentylatory są przykręcone. Kabelki są uporządkowane, więc dobrze, bo będzie trochę szybszy montaż. Chłodnica jest oczywiście wykonana z metalu, a wentylatory mają plastikowe ramki, odpowiednio wyprofilowane łopatki. Od spodu chłodnica wygląda tak jak wszystkie inne. Mamy 12 miejsc na śrubki do zamontowania tego w naszej obudowie. Oczywiście jest logo marki Tikomas i na samym bloku radiatora i na wentylatorkach. Także znajduje się to samo po drugiej stronie. Co do samych wężyków, no to są dość elastyczne, a jednocześnie grube i solidne. I z radiatora wychodzi taki krótki kabelek tutaj. I właśnie do tego podłączamy ten przedłużacz, który Wam pokazywałem i podłączamy to dalej. Natomiast z samej pompki wychodzą standardowo dwa kabelki, czyli ARGB do efektów LEDowych oraz samo zasilanie. Pompka wygląda ciekawie, zabezpieczona jest plastikowym elementem. A to, co widzimy pod spodem, to jest pasta termoprzewodząca nałożona w logo marki. Tutaj mam wrażenie troszeczkę, że ona wyschła, ponieważ zrobiła się na środku taka grudka. Ocenię przy montażu, czy ta pasta się nadaje, jak nie, to nałożę po prostu jakąś inną. Natomiast sam element mamy tutaj dobrze wypolerowany. I teraz tak, jak to sobie odwrócimy, to wygląda w ten sposób. Mamy tutaj diody, widzimy układ scalony. Są też magnesy, ponieważ do tego dołączamy tą część przednią. I to jest po prostu taka przejściówka, która ma dodatkowo takie lustro, żeby ten efekt tutaj odpowiednio się nam rozszedł. Do tego możemy to sobie potem domontować magnetycznie. To się tutaj zaczepia. Natomiast sam ten element, no przyznam, że jest naprawdę duży. Sama pompka nie jest aż tak wielka. No cóż, teraz zobaczymy, jak to poszło z montażem. Tak to wygląda z bliska, jak widzicie, odbija otoczenie, czyli takie lusterko. Mamy logo Power Up to Gamers, logo Tikomas. Natomiast to mocowanie magnetyczne, dołączanie na koniec jest zaletą, ponieważ tu mamy mniejszy element, który sobie bez problemu gdzieś tam dopasujemy, a na koniec wystarczy założyć to, jak już wszystko będzie w obudowie, więc myślę, że dość praktycznie. No i czas na praktykę. Na początek montaż, który trwał zaledwie kilka minut. Najlepiej zacząć od wybrania miejsca, w którym przymocujemy chłodnicę i sprawdzić, czy długość rurek będzie wystarczająca. Ja montowałem w naprawdę dużej obudowie i musiałem chłodzenie umieścić nietypowo, ponieważ na dole obudowy, ale w tym przypadku obudowa na to pozwalała bez problemu. Zamocowanie pompki na procesorze było łatwe i przyjemne. Połączyłem wszystko szeregowo, dlatego i wentylatory, i element LEDowy na pompce współgrały z tym, co działo się w całej obudowie i efekty można było zmieniać jednym przyciskiem dla wszystkich świecących elementów w tej właśnie obudowie. No i najważniejsze, czyli testy. Tutaj muszę zaznaczyć, że fabryczne ustawienia powodują, iż chłodzenie jest dość głośne podczas grania, ponieważ było to nawet 45 dB. Natomiast należy wejść w BIOS i ustawić obroty manualnie. Wtedy poziom hałasu staje się znacznie niższy. I tak przy niskim obciążeniu wynosi około 38 dB,
podczas intensywnego grania około 40, więc bardzo przyzwoicie. Temperatura procesora przy niskim obciążeniu potrafiła wynosić nawet 25 stopni, natomiast przy dłuższym, intensywnym graniu temperatura procesora nie przekraczała 45 stopni, więc myślę, że wynik całkiem dobry. Ok, podsumowując, montaż nie sprawił większego problemu, kompatybilność jest dość duża, no jeśli chodzi o samą wydajność, to tak jak widzieliście w testach, było naprawdę ok. Tak więc jeśli chodzi o bardziej budżetowe chłodzenia typu All-in-One, mamy tutaj naprawdę ciekawy model, który w testach sprawdził się nieźle. Linki do cen macie w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie, chociażby w postaci zostawienia łapki w górę. Możecie także napisać komentarz, czy udostępnić film, będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.